Co może łączyć polską operę narodową z małą karaibską wioską? No cóż, to zaskakująca, niemal zupełnie zapomniana historia. Opowieść o niezwykle głębokim związku między dwoma, wydawałoby się, kompletnie odległymi narodami – Polską i Haiti. To będzie historia o wolności, o zdradzie, ale przede wszystkim o niewiarygodnym akcie solidarności. Wszystko zaczyna się od pewnego współczesnego, bardzo ciekawego projektu artystycznego – Halka, Haiti. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Haitańska wioska Casale, wokoło tropikalna przyroda, a tam rozbrzmiewają arie z Halki Stanisława Moniuszki. No, brzmi to, trzeba przyznać, dość surrealistycznie. No właśnie. Polska opera w haitańskiej wiosce. To wydarzenie, które na pierwszy rzut oka wygląda na jakiś absurdalny happening, w rzeczywistości jest mostem. Mostem, który łączy naszą teraźniejszość z niesamowitą, 200-letnią historią, która na zawsze splotła losy Polaków i Haitańczyków. I tu dochodzimy do sedna. Bo żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy cofnąć się w czasie. O ponad 200 lat, do epoki napoleońskiej, kiedy to losy dwóch narodów, które walczyły o przetrwanie, skrzyżowały się w sposób, cóż, tragiczny i zupełnie nieoczekiwany. Przenieśmy się więc w czasie. Mamy przełom XVIII i XIX wieku. I zarówno Polska, jak i Haiti znajdują się w absolutnie dramatycznym położeniu. Oba te narody walczą o swoje istnienie. I co ciekawe, oba pokładają nadzieję w tym samym człowieku, w Napoleonie Bonaparcie. Spójrzmy na to zestawienie. Z jednej strony mamy Polskę, naród bez państwa. Kraj, który po prostu zniknął z mapy Europy po 3 rozbiorach. Polscy żołnierze tworzą legiony, walczą ramię w ramię z Napoleonem i wierzą, że on pomoże im odzyskać niepodległość. A z drugiej strony, daleko na Karaibach, jest Haiti, wtedy jeszcze Saint-Domingue, najbogatsza kolonia Francji, gdzie właśnie wybucha pierwsza w historii świata zwycięska rewolucja niewolników. Ta oś czasu pokazuje to doskonale. Widać, jak te dwie historie nieuchronnie zmierzały ku zderzeniu. Tak jak dwa pociągi na jednym torze. Kiedy Polacy w Europie walczyli za wolność waszą i naszą, rewolucja na Karaibach osiągała swój punkt kulminacyjny. I wtedy właśnie Napoleon podjął swoją fatalną decyzję. Musimy zrozumieć, co ich napędzało. Dla tysięcy legionistów służba u boku Napoleona była jedyną, ostatnią nadzieją na odbudowę Polski. Byli gotowi jechać na koniec świata, byle tylko móc walczyć z zaborcami. Nie mieli jednak pojęcia, że ich największy sojusznik za chwilę ich po prostu zdradzi. I tu dochodzimy do samego serca tej opowieści, do jej największej, najbardziej bolesnej ironii. Polscy patrioci, ludzie, którym zabrano ojczyznę, zostali wysłani przez Napoleona, żeby zabrać wolność haitańskim rewolucjonistom. Armia uciśnionych miała uciskać innych. Misja była, powiedzmy to sobie wprost, brutalnie prosta. Zdławić powstanie i na nowo zakuć ludzi w kajdany. Napoleon chciał za wszelką cenę odzyskać kontrolę nad niewyobrażalnie dochodowymi plantacjami cukru i kawy. A polscy żołnierze stali się narzędziem w tej bezwzględnej, imperialnej grze. Skutki były po prostu katastrofalne. Z ponad 5 000 polskich legionistów, których wysłano na Haiti, zginęło około 4 000. Co gorsza, większość z nich zmarła nie w walce, ale na żółtą febrę, tropikalną chorobą, z którą ich europejskie organizmy nie miały żadnych szans. To była misja samobójcza. I tam na miejscu, w ogniu walki, w tym tropikalnym piekle, do Polaków zaczęła docierać straszna prawda. Zobaczyli, że Haitańczycy walczą dokładnie o to samo, co oni. O prawo do bycia wolnymi we własnym kraju. Zrozumieli, że zostali cynicznie wykorzystani, że walczą po złej stronie historii. I wtedy, właśnie wtedy, wydarzyło się coś absolutnie niezwykłego. Coś, co jeden z historyków nazwał niewyobrażalną historią. Polscy żołnierze podjęli decyzję, która na zawsze, dosłownie na zawsze, połączyła ich z narodem haitańskim. Zrobili coś, co było w tamtych czasach po prostu nie do pomyślenia. Setki legionistów przeszło na stronę powstańców. Zamiast tłumić rewolucję, aktywnie do niej dołączyli, zwracając swoją broń przeciwko francuskim dowódcom. To był akt solidarności między uciśnionymi, który nie miał precedensu. Jean-Jacques Dessalines, przywódca rewolucji i pierwszy władca niepodległego Haiti, miał nazwać Polaków właśnie tak – biali murzyni Europy. Niesamowicie potężne określenie. Wyrażało ono głębokie zrozumienie wspólnoty losów. Ale to nie był tylko jakiś pusty komplement, o nie. To był formalny akt uznania. Dessalines widział w Polakach, narodzie bez własnego państwa, bratnie dusze Haitańczyków, narodu złożonego z ludzi siłą wyrwanych ze swojej ojczyzny.
I na tej podstawie przyznał im prawa, które przysługiwały tylko Haitańczykom. Ten szacunek był tak głęboki, że zapisano go w prawie. Nowa konstytucja Haiti, stworzona w ogniu walki z białymi kolonizatorami, kategorycznie zabraniała białym posiadania ziemi. Ale dla Polaków zrobiono historyczny wyjątek. Około 400 z nich zostało na wyspie, założyło rodziny i stało się częścią nowego, wolnego narodu. Ale ta niezwykła historia wcale nie zakończyła się 200 lat temu. Jej echa wciąż rezonują, co prowadzi nas z powrotem do tego projektu operowego, od którego całą tę opowieść zaczęliśmy. Dziedzictwo tej historii żyje do dziś. To nie są tylko zapiski w książkach. Wioska Casale, w której osiedliło się wielu Polaków, do dzisiaj jest nazywana przez miejscowych La Pologne, czyli Polska. Co więcej, doszło do niezwykłej syntezy kultur. Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, przywieziony przez legionistów, połączył się z wierzeniami wudu i stał się jednym z wcieleń ducha Erzuli. I w tym właśnie kontekście projekt Halka Haiti nabiera zupełnie innego, głębszego sensu. To nie była tylko jakaś egzotyczna fanaberia artystyczna. Nie, to był świadomy gest. Próba odnowienia tej zerwanej nici historycznej i przypomnienia o tej zapomnianej solidarności. Chyba najlepiej ujęli to sami organizatorzy. Celem było ponowne zjednoczenie. Użycie polskiej opery narodowej, symbolu naszej walki o tożsamość, w miejscu, gdzie inni Polacy 200 lat wcześniej dokonali tak ważnego, fundamentalnego wyboru, cóż, to jest niezwykle wymowne. Historia Polaków na Haiti pokazuje, że więzi międzyludzkie mogą powstawać w najbardziej nieprawdopodobnych okolicznościach, przekraczając granice rasy, geografii i kultury. To skłania do refleksji, prawda? Ile jeszcze takich niesamowitych, zapomnianych opowieści o Solidarności kryje się w annałach światowej historii, czekając aż ktoś opowie je na nowo?